Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Naszym gościem będzie Przemo Łukasik, wybitny architekt, twórca wielu fantastycznych realizacji, na przykład KTW w Katowicach. Za dużo przymiotników osłabia rzeczownik. Ważne pytanie, czy w tych miastach przyszłości będzie miejsce na klopsztangę? Tego się Państwo dowiedzą. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na spotkanie. To się odmienia? Przemo, jak to się mówi? Z Przemem? Chyba nie. Z Przemo Łukasikiem? Co ja mam powiedzieć? Wydaje mi się, że bardzo poprawna forma. Cudownie. Przynajmniej dla kolegów. Przemo Łukasik, wybitny architekt, Meduza Group, wiele realizacji, nagradzanych, obsypanych nagrodami KTW, Nobu Warsaw, The Bridge Wrocław, no i jeszcze inne fantastyczne realizacje. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję, ja również. Ponieważ to jest pierwsze spotkanie, to pomyślałem, że dobrze by było może odbyć taką rozmowę na poziomie nie tych podstawowych pytań dziennikarskich. Co, kto, gdzie, kiedy, dlaczego, jak. Tylko jest jeszcze jedno pytanie schowane jakby. To znaczy po co? Będziemy rozmawiali o miastach 2050. Jak to będzie wyglądało? No, trochę tam można pewnie poprzewidywać. I właśnie chciałbym Cię o to zapytać. Zacznijmy od tego po co. Właśnie po co jest miasto? Po co my w nim mieszkamy? Odpowiedź projektanta jest praktycznie ciągle ta sama. Po to, żeby było nam wygodniej. Po to, żeby było nam praktycznie. Po to, żeby do pewnych rzeczy mieć ciągły i stały, łatwy dostęp. Dobre miasto to jest to, w którym się dobrze czujemy. Wydaje mi się, że to jest nie tylko pytanie po co, ale to jest ogólnie chyba rozmowa o przyszłości. Projektowanie budynków to jest proces, który trwa kilkanaście miesięcy, kilka lat przy dużych obiektach. Często te obiekty nie są realizowane natychmiast, więc chociażby z tego powodu musimy być pewni albo mieć takie przekonanie, że kiedy przyjdzie ich czas, kiedy zaczną je realizować, to one nie będą spóźnione. Ale to tak jakby podążanie krok za duchem czasu jakby, tak? Albo spojrzenie, próba popatrzenia, gdzie ten duch czasu się udaje. Tak? Znaczy, to jest ten pierwiastek, który myślę, że powinien towarzyszyć każdemu projektantowi. Nie wiem, na ile ja go mam rozbudowanego. Wiem, że wiele projektantów ma go jeszcze bardziej, są bardziej uwrażliwioni na tym punkcie i rzeczywiście są w stanie dostrzec coś, co jest daleko jeszcze za horyzontem, czego nie wyczuwamy. I to proszę nie mylić też tego z takim nowym zawodem czy pojęciem, które nazywa się trendsetter. To nie jest nic wspólnego z jaką modą będziemy mieli do czynienia. To jest to, żeby poprzez wnikliwą analizę, obserwację najpierw społeczeństwa, człowieka, w tym również i miasta, stawać sobie pytanie, jak to będzie wyglądać za chwilę i próbować na nie odpowiedzieć najlepiej poprzez projekt, poprzez design. To nie jest tak, że projektujemy dla klienta i tylko na jego zlecenia. To są dla nas oczywistości takiego pierwszego rzędu, natomiast nie zapominamy o tym wszystkim, co tego kontekstu dotyczy, co jest otoczeniem i zostaje potem budynek, substancja i ci ludzie albo będą się z nim dobrze czuli, a będą się czuli dobrze, kiedy... No właśnie, bo to dobrze się czuli, to jest bardzo ważne. To dobrze się czuli to nie jest tylko kwestia wygody i funkcjonalności, tylko też czegoś więcej, prawda? Tak. My tutaj rozmawiamy o czymś, co się nazywa, tam mówi się o tym well-being albo dobrostan, już mówiąc po polsku, prawda? Ale on jest na bardzo różnych polach, na bardzo różnych poziomach. No, on dotyczy bardzo wielu różnych Tak. dziedzin naszego życia, bo chcemy się przede wszystkim czuć dobrze w domu, w rodzinie. Chcemy się dobrze czuć w szkole, w pracy. Będziemy się czuli dobrze, kiedy te budynki będą starały się możliwie
przewidywać różne scenariusze, bo przecież pracujemy w różny sposób. Jedni lubią i taką pracę uważają za dobrą, kiedy potrafią się zamknąć w swoim gabinecie. Inni szukają przestrzeni otwartej, interakcji z otoczeniem, z pracownikami. Szukają ciągle jakiegoś takiego nawet przypadkowego dialogu w pracy, przy kawie, ale też przy biurku. No i mamy coś, czego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a to jest ta okoliczność chociażby pandemii, która dosyć mocno, moim zdaniem, wpłynie na to, jak będziemy pracować. Ale czego twoim zdaniem nas ta pandemia nauczyła? Jeśli w ogóle, mam nadzieję, że jednak nauczyła. Ja mam taką hipotezę, że jednak ona pokazuje, i to jest pewnie, mam nadzieję, że marzenie architekta, to znaczy, że przestrzeń jest bardzo ważna. Że przestrzeń trzeba odpowiednio zaprojektować. Mówię o banałach na razie, ale że potrzebujemy i ta przestrzeń powinna być taka, że ona łączy ludzi jakoś. Daje nam możliwość budowania, kreowania relacji, a może nawet więzi, prawda? To jest coś takiego. No, ja myślę, że życie samo za każdym razem uczy nas wielu różnych rzeczy i wydaje mi się, że to, co dla mnie jest taką pierwszą wartością, to szacunek dla siebie nawzajem, człowieka. W tym oczywiście jest gdzieś architektura, urbanistyka, bo przecież miasta to są tego typu przestrzenie, w którym szukamy tej demokracji, to substancje społeczne. Nauczyła mnie albo bardziej wyostrzyła pewne zmysły. Wyostrzyła to, że jesteśmy tutaj też na chwilę, że te ostatnie lata to często praca, która była bezefektowna. To była praca, która jest nikomu niepotrzebna po to, żeby ją tylko generować, a powinniśmy się skupić na czymś, co rzeczywiście tworzy otoczenie naszej pracy, naszego życia, naszego mieszkania. I tutaj myślę, że architekci mają bardzo wiele pola do popisu. Ty masz taką tutaj humanistyczną, pokazujesz wizję, prawda? Opartą na wartościach, opartą na jakiejś sensowności, nie tylko w takim potocznym tego słowa znaczeniu. Ta sensowność jest czymś znacznie szerszym, ten dobrostan jest czymś więcej, prawda? Ale teraz właśnie pytanie. 2050, no spróbujmy to zobaczyć, albo może popatrzeć na jakiś film, który przedstawia rzeczywistość w przyszłości, prawda? To często pojawiają się takie wizje dystopii, takiego miasta, które jest, no przepraszam, to jest banalne, ale takim molochem, który przekracza ludzką miarę, który nas przytłacza, gnębi, niszczy. A chcielibyśmy bardzo, żeby miasto było tą przestrzenią właśnie prowokującą, pomagającą nam w rozwoju, w dobrym życiu, a nie w tym złym życiu, prawda? I teraz jak myślisz, co z tego będzie? Czy to, o czym my teraz rozmawiamy i to twoje marzenie o tej humanistycznej architekturze i sensowności życia, czy to ma szansę się zrealizować? Co Gdybyśmy działali rzeczywiście pod presją czasu i miałbym myśleć najbardziej uczciwy, to bym szybko odpowiedział nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, bo to jest pewnego rodzaju zagadka i będę miał wtedy 80 lat, nie wiem, czy będę jeszcze żył, ale mi się wydaje, że dużo się zmieni i praktycznie nic się nie zmieni. To znaczy, wydaje mi się, albo bardziej żywię nadzieję, że w tych miastach przyszłych dalej najważniejszą substancją będzie człowiek, relacje między ludźmi, bo architektura i urbanistyka to nie jest tylko opowieść o budynkach, to nie jest opowieść o ulicach, to jest opowieść o relacjach. Każdy projekt wywołuje relacje. To na tym nam najbardziej zależy, żeby się dobrze czuć w kuchni i żeby ona była praktyczna, natomiast żebyśmy w sypialni czy w salonie złapali trochę oddechu. Ale prawda, tylko że relacje mogą być różnego typu, one mogą być różnie ustawione, prawda? No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że czym jest miasto, poza tym, że to jest przestrzeń, która gromadzi dosyć dużą liczbę osób i dalej uważam, że tym komponentem najważniejszym jest człowiek, tak? Architektura bez człowieka, bez użytkownika, jest taka architektura, ale rzadko ją odwiedzamy, to są cmentarze. Natomiast szukamy miejsca, w którym będziemy żyli, witalnego. Ale wiesz, takie centra typu City, też często jest to architektura jakby bez człowieka, prawda? Trochę, ale widzimy, co się z tym dzieje. Widać, że to jest jeden z procesów, które dotknęły nas tutaj w Polsce, a wcześniej w tych krajach bardziej rozwiniętych. Myślę, że myślenie o zakupach, przebywania razem, czy generowania tego poruszania się po to, żeby kupować, minęły. Robimy to teraz za pomocą całkowicie nowych technologii.
rozmowa o mieście idealnym to jest rozmowa trochę abstrakcyjna, dlatego że te miasta są inne. No właśnie. One gromadzą ludzi, ale zawsze powstają w jakichś innych kontekstach, bo przecież mamy miasta, które były fortecami. Powstawały głównie po to, żeby chronić ludzi albo bronić granic. Dopiero później sukcesywnie, często też za sprawą technologii, przestały pełnić te funkcje. No i stawały się typowymi miastami. Mamy miasta wielkich kultur, bo przecież to Rzymianie mówili, że miasto buduje się tak naprawdę na 2 poziomach. Jest ta substancja czysto architektoniczna, techniczna, z infrastrukturą, ale miasto bez kultury, miasto bez społeczności, bez interakcji między ludźmi. Czuliśmy to chociażby w ostatnich miesiącach, gdzie użytkownikami miast byli panowie na rowerkach w mało aerodynamicznych plecakach, a my siedzieliśmy w domach pochowani, przestraszeni. Ale miasta to przede wszystkim też przestrzenie, które tworzone są w różnych kontekstach. To są konteksty te geograficzne, to są konteksty kulturalne, religijne. Ja uwielbiam jeździć za naszymi zleceniami, za naszych klientów po różnych, czy nawet na wakacje po różnych miastach i uwielbiam się przyglądać miastom, a tak naprawdę ludziom. Kocham Nowy Jork, kocham Paryż, Berlin, uwielbiam mój Bytom, w którym i dorastałem i z którego czerpię też dużo takich doświadczeń, które później przenosiłem na dużo większe aglomeracje. Bytom, który powstał tak naprawdę jako mały Berlin, miasto, które tworzyła i budowała technologia, kilkanaście kopalń, które gromadziły potencjał ludzki, technologiczny i które ciągle się potrafiło rozwijać. Miasto, które, jak mówią, spisane było od samego początku na katastrofę, na stratę. Miało się zawalić po zakończeniu tego wydobycia. Trwa dalej. Jest miastem, w którym oprócz zgromadzonej technologii jest miastem ogromnej kultury, bo to w Bytomiu mamy Operę Śląską, nie w Katowicach. To w Bytomiu mamy Śląski Teatr Tańca, Szkołę Baletową i Szkołę Muzyczną i jeszcze parę innych instytucji, więc pewnego rodzaju, może nie paradoks, ale pewne złożenie. Te miasta, tak myślałem też o Katowicach, mówiąc o nim, że to jest miasto dumne i odważne. Polskie miasto, takie, które nie bało się nigdy patrzeć w przyszłość, nie bało się zmieniać i iść odważnie nie tylko drogą decyzji politycznych, ale również projektowych, bo przecież ten Spodek, to całe nowe centrum, czy jeszcze wcześniejsza epoka modernizmu katowickiego, no to są takie dosyć wyraźne punkty na mapie Polski, bo to jest Gdynia i Katowice. Tak wyraźnych, zdecydowanych, nowoczesnych czy nowatorskich rozwiązań nie znajdziemy nawet w Krakowie. Ale co, ale przekaz byłby taki, że architekci nie zaszkodzą miasto? To ja to tak zrozumiałem trochę, jakby. Znaczy, że miasto się wybroni swoją tożsamością. Tak? Ja myślę, że architekci na pewno nie tyle nie zaszkodzą, na pewno architekci wszystkich problemów i urbaniści miast, nie tylko tych polskich, nie rozwiążą. No właśnie, bo mam do siebie takie pytanie znowu. Takie, wydaje mi się, dobrze się poczuć w roli króla. Masz duży wpływ na życie społeczne, na rzeczywistość przez swoje projekty. Ale gdybyś miał więcej władzy, i a propos tego, co powiedziałeś teraz, że wszystkiego architekci nie rozwiążą. Gdybyś został królem Polski, takim monarchą absolutnym, który naprawdę ma władzę, nie jest żadnym malowanym królem, to co ty byś zrobił? Pierwsza decyzja, pierwszy dekret. Przemo pierwszy. Znaczy, chciałbym, żeby w przyszłości widzieć mniej samochodów. Chciałbym, żeby zarówno w architekturze i innych działaniach zwracać uwagę na człowieka. A to jest trudne, bo mówi się o architekcie jako tym, który jako jedyny porusza się nocą przez Warszawę na rowerze, mając skierowany reflektor nie na drogę, tylko na samego siebie. Tutaj jest wiele rzeczy do zrobienia, również w architekturze, już nie wspomnę o polityce, żebyśmy się nawzajem gdzieś widzieli, bo to tylko w oparciu o człowieka można miasto zbudować. Żebyśmy nie zapomnieli o tym, że rewolucja ta technologiczna, która w ostatnich latach krążyła wokół samochodu, jest absolutnie passé. Żebyśmy się zastanowili nad tym, czy rzeczywiście miasta muszą się koncentrować w centrum, a dzielnice mają być tylko na ich obrzeżach, czy przypadkiem nie relokować, przynajmniej w części
części substancji tak, żebyśmy nie generowali nadmiernego ruchu, a dalej mieli sąsiadów, dalej się mieli gdzie spotykać. I tutaj wcale nie mówię o skali, bo mówię, wcale nie są te miasta dla mnie ukochane, które mają małą skalę, małą wysokość. Nie boję się wysokości dużych w miastach. Jestem często nimi zaskakiwany. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Nowym Jorku, to było to dla mnie doznanie takie, powiedziałbym, dosyć szokujące. Ale to jest miasto dostępne, prawda? Absolutnie. Właśnie o to chodzi. To jest jedna z ważnych cech miejskości. A ja myślę, że to idzie, może iść w różne strony. Wystarczy, ja pamiętam, kiedy byłem pierwszy raz w Nowym Jorku i pamiętam Times Square z tamtego czasu, a było to chyba z 14 lat temu. I pamiętam, jak to Times Square wygląda w tej chwili z tego gigantycznego, zatkanego żółtymi taksówkami skrzyżowania, gdzie władze mieli tak naprawdę kierowcy taksówek i samochodów. Dzisiaj ta władza przeszła w ręce ludzi pieszych, którzy dalej się spieszą, dalej kochają to miejsce, lubią się mu przyglądać, ale jest to absolutnie dosyć mocny zwrot i warto na to zwrócić uwagę, jeżeli w takich miastach, w substancjach tak mocno zabudowanych, skoncentrowanych na architekturze, człowiek odzyskuje trochę przestrzeni dla siebie, odcina tą technologię, to wydaje mi się, że to jest coś, co tak naprawdę w każdym innym mieście można zacząć Czyli dostrzegać. właściwie ten przekaz twój jest taki, że to idzie jednak ku dobremu, prawda? Że ta wizja Molocha być może jednak To nie zawsze, zrealizuje. ja zawsze uważam, że miasto jest takim organizmem, który nie ma zdefiniowanej granicy. On się dostosowuje. Czasami ta część południowa czy zachodnia się rozwija lepiej za sprawą pewnych okoliczności, technologii, pewnego potencjału. Pamiętam, jak mieszkałem kilka lat w Paryżu, ja mieszkałem po tej prawej stronie Sekwany. Jak mieszkam w Warszawie, mieszkam również po prawej stronie Wisły. To są miejsca pewnego wyboru zadeklarowanego. Natomiast to jest przestrzeń, która ciągle próbuje być dobrą dla ludzi i tutaj miasto samo się oczyszcza. Ja uważam, że to jest przestrzeń absolutnej demokracji. Aha, rozumiem. Według ciebie, jakie jest najważniejsze wyzwanie stojące przed miastem, przed miastami? Jest ich, nie wiem, kilkanaście, wylicza się je tam na różne sposoby. Ale co według ciebie jest takim najważniejszym, a może najtrudniejszym wyzwaniem? Mówimy o perspektywie 2050, powiedzmy. Takim komponentem, który jest ciągle obecnym, jest kontekst, ale to jest paradoksalnie sytuacja, która ciągle wygląda inaczej. Ten kontekst ciągle się zmienia. Nawet jeżeli projektujemy w Katowicach, na Śląsku, w Polsce, w Europie czy na świecie, kontekst jest ciągle najważniejszym elementem projektu, ale on ciągle się zmienia. Kontekst ekonomiczny, polityczny, społeczny. No ale za tym wszystkim jest jedna najważniejsza rzecz, jest człowiek. I mówię, dobre miasta to są te miasta, w którym ci ludzie dobrze funkcjonują. Mówi się dzisiaj często o jakiejś definicji smart city, a ja bardziej uważam, że trzeba myśleć o takiej definicji soft city. Te miasta ciągle są, powiedziałbym, takie same. Oczywiście one się zmieniają. No, zwróćmy uwagę na przykład, bo te porównania są bardzo wyraziste. Tak? My żyjemy, ja przynajmniej wychowałem się na Śląsku. Te miasta są absolutnie przestrzeniami przemysłowymi. Często fabryki stawały się z sercem tej tkanki miejskiej. Czymś innym jest Poznań, gdzie Wrocław, Kraków, gdzie w środku stały sukiennice, kościół, plac, najdroższe kamienice kupców. U nas była fabryka. To my musimy zarządzać technologią, a nie technologiami. Tak samo musi się to odbyć w miastach. Po co włączać klimatyzację w Fezie, czy w Marrakeszu, czy w małym miasteczku na którejś z wysp greckich, gdzie tego słońca jest za dużo, kiedy wystarczy zamknąć okiennice i wpuścić tej temperatury do środka? Po co generować utratę tej energii, którą czerpiemy z takich czy innych źródeł? Myślę tutaj o elektrowniach, czy to są fotowoltaiczne, czy wiatrowe, czy węglowe.
węglowe, jak jeszcze ciągle w Polsce, więc tu jest to myślenie ciągle o pewnej praktyczności. Te porównania są moim zdaniem bardzo ważne i powinny nam dawać też jakąś wskazówkę. Ja muszę być władcą mojego smartfona, a nie on moim władcą, więc w mieście powinno to wyglądać chyba dokładnie tak samo, tylko w trochę większej skali. Technologia nas nie załatwi. Technologia nam zawsze służyła, no bo ten piękny Paryż, z którego okien wylatywały pomyje i wszystkie nieczystości na środek uliczki i płynęły, raczej nie tworząc pięknego klimatu dla mieszkańców Paryża, dzisiaj zostały zastąpione kanalizacją. Rzymianie rozwinęli akwedukty i doprowadzili wodę w miejscach, w których jej nie było. To wszystko są zdobycze, ale one dawały coś innego. One na końcu mówiły, gdzie jest agora, gdzie można się spotkać, gdzie można biesiadować razem, nie wiem, modlić się, czy wymieniać się poprzez handel. Tak rozwijała się ludzkość praktycznie każdego Ty masz większego bardzo miasta. optymistyczną wizję jednak przyszłości. Tak, inaczej ja wierzę w człowieka. Architekt, który nie wierzy w człowieka, no musiałby być, nie wiem, uprawiać inny zawód. Klimat, ekologia. To jest chyba najważniejsze wyzwanie. No w to ogóle jest- przed nami, tak. ale także przed, no dobrze, powiem abstrakcyjnie, wiem, że to są ludzie, ale przed miastami, prawda? No i to jest coś, o czym uczymy się, czy wręcz w tej chwili to już jest coś więcej niż nauka, bo widać, że nie odrobiliśmy lekcji i to mówię o nas wszystkich, mówię w tym również o projektantach, architektach. Nauka niestety poprzez złe doświadczenia, ale proszę zwrócić uwagę, to się dzieje na wiele różnych sposobów. Kiedy nieraz wracając z uczelni z Paryża na Montmartre przechodziłem koło sklepów Samaritain, a potem Galerii Lafayette, no to na tych dachach tych budynków tkwiły tak naprawdę sterty rurociągów. Tak. I dzisiaj, jak pójdziecie Państwo w to miejsca, to zobaczycie gigantyczne ogrody, które służą. Kiedy popatrzycie na dachy budynków na Manhattanie, czy to jest ta część południowa, czy nawet północna, to zobaczycie, że te dachy albo są malowane w kolorze srebrnym, albo coraz częściej tworzą formę tak zwanego urban gardening. Przestrzeni, która rzeczywiście zaczyna Miejskich kolaborować ogrodów, tak, z przyrodą, którą trochę wypędziliśmy z tych naszych miast. Potrzeby są ciągle moim zdaniem te same. Środki zaradcze są różne, wyobraźnia podpowiada nam coraz więcej. To mam pomysł na puentę, bo ty powiedziałeś coś takiego mniej więcej, to spróbujmy to powtórzyć, że architekt nie projektuje nagrobków, architekt projektuje Tak, no, żywe przestrzenie, jak rozumiem. tak, no, celem projektanta chyba każdego jest wytworzenie pewnej reakcji między przedmiotem a użytkownikiem, między człowiekiem czy grupą ludzi w przestrzeni, czy to jest budynek, czy to jest substancja otwarta, jaką jest przestrzeń publiczna, więc te relacje są najważniejsze. Dla mnie takim najwyraźniejszym przypadkiem, którym ja doświadczałem tych relacji społecznych, był Trzepak, Klopsztanga Śląska. Bardzo dziękuję. Powiedział optymista Przemo Łukasik. Bardzo dziękuję. Trzymajmy się tego. Próbujmy. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Przemo Łukasik był naszym gościem, wybitny architekt. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Za dużo przymiotników osłabia rzeczownik. Ty też jesteś mistrzem przymiotnika, przepraszam. Termin dobrostanu w obszarze budownictwa jest bardzo pojemny. To bezpieczna, ekologiczna, energooszczędna i spersonalizowana przestrzeń życiowa. W biurze, w domu, ale też w miejscach wypoczynku, instytucjach kultury, szkołach. Wszystkich przestrzeniach związanych z funkcjonowaniem w mieście. W Saint-Gobain istotnie wpływamy na każdą z tych przestrzeni, koncentrując się na wykorzystaniu w budynkach naszych innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań. Izover, Rygips i Weber. Dzięki nim w znaczący sposób ograniczamy emisję CO2 i przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, ale też zapewniamy jakość życia i wspomniany dobrostan w budynkach, na który składają się m.in. komfort termiczny, akustyczny, dobra jakość powietrza, efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe.